Łukasz Szmelc. Dziś w odcinku klient Lombardu odkrywa nagranie wypadku na zastawionej kamerce. To jest jakiś wypadek nagrany. Jaki wypadek? Co? To jest straszne. Jest coś dalej? Kazimierz i Beata są zaniepokojeni długą nieobecnością córki. Coś się mogło stać. Kamień w wodę. Musiało się coś stać. Mam złe przeczucie. Nawet tak nie myśl. Adek i Ryży walczą na ringu. Fajnie. Już wychodzisz? No, spieszę się trochę. Nic nie zjadłaś. No, mówię mamie, że się spieszę. Może cię podwieźć? Nie, dzięki, to coś poradzę sobie. Słuchaj, Marta, akurat wybieramy się z mamą na zakupy. Może pojedzie z nami? No, do tej nowej galerii. Wiecie, jestem już umówiona. Mówiona. Z tym, no, jak mu tam na imię? Tak, z Wojtkiem. Idziemy na basen. Masz coś przeciwko? No tylko tyle, że wolisz syna Korynta od własnej rodziny. Ile czasu jeszcze będziesz mi wypominać tę znajomość? Jak tak dalej pójdzie, to się wyprowadzę od tej rodziny. Słucham? Szantażujesz mnie przez jakiegoś łebka? Za moje dobre serce i za to wszystko, co dla ciebie robię? Wiem, co dla mnie robisz. Jestem ci za to bardzo wdzięczna, ale chciałabym mieć trochę swobody. No, nie spodziewałem się, że może mnie coś takiego spotkać i to ze strony mojej ukochanej córuni. Ja po prostu chcę żyć po swojemu. Ale to ja chcę dla ciebie jak najlepiej. No chyba my. My. To znaczy, że mam żyć pod twoje dyktando? Bo jeśli tak, to wolę z tego zrezygnować. To co zrobisz? Życie nie jest lekkie. Lepszy w wolności kęsek ladajaki, niźli w niewoli przysmaki. Romantyczka się znalazła. Marta, co w ciebie wstąpiło? Wolisz się odwrócić od rodziny dla syna Korynta? Po prostu chciałabym sama móc decydować o sobie. I co myślisz? Nie wiem. Później pogadamy. Nie poznawałem Marty. Chłopak musiał jej dobrze zawrócić w głowie. Nic dobrego z tego nie mogło wyniknąć. Wojtek spotkał się z ojcem, żeby przekazać klucze od swojego mieszkania. Korynt żałował, że widywał ostatnio syna tylko przy takich okazjach. 5 minut spóźnienia. Przepraszam, szukałem miejsca parkingowego. Słuchaj, tu masz te klucze. O której mają być ci gazownicy? O 11. Tylko proszę cię, bądź, bo ja już 3 razy to przekładałem i w końcu odetną mi gaz chyba. Spokojnie, załatwię to. Tam mnie, synu, możesz liczyć, jakbyś nie zauważył. No oczywiście, że zauważyłem. Tak, zauważyłeś. Na razie to ci w głowie tylko ta dupa. Tato, nie mów tak na nią i nie pozwolę, żeby się obrażał. Ja dopiero mogę zacząć ją obrażać. Słuchaj, ja doskonale wiem, na co cię stać. Nie rób tego. Grozisz mi z powodu jakiejś siksy? Ja będę się spotykać z kim chcę, to nie jest twoja sprawa. No dobrze, ale dlaczego akurat z córką mojego największego wroga? To twój problem. A? Jest to dla mnie problem i to też twój problem. Dałem ci wszystko, samochód, mieszkanie, pieniądze, a ty co? Ja obejdę się bez tych twoich prezentów, skoro masz mi je teraz wypominać. Wypominam ci, bo jesteś niewdzięczny. Zdradziłeś mnie. Słuchaj, jeśli chcesz, to ja się jeszcze dzisiaj wyprowadzę. Chcesz? Zbieram manatki, już mnie nie ma. Chcesz tego? Synu, czy ty się dobrze czujesz? Ty rzucisz to wszystko, zostawisz dla jakiejś dziewuchy? Ty wszystko przeliczasz na pieniądze. Ja już nie mogę tego słuchać. Wojtek! Wojtek! No nie wygłupiaj się do cholery! No witam, witam. Co tak w niedoczasie? Byłam w szpitalu. Dowiedzieć się o stanie zdrowia Iwa.
Ale wiesz, jak to jest ze służbą zdrowia. Nie jesteś z rodziny, to ci nic nie powiedzą. No, tu masz wszystko napisane. Tak, czytałam, ale nie ma nic o stanie zdrowia. Nic mu nie jest. Połamał kilka kości. A ty lepiej trzymaj się od tego świra z daleka, dobrze? Ja nie mogę tego tak zostawić. Jeszcze ci mało? Wiesz, wydawało mi się, że go znałam. A w pewnym momencie nawet lubiłam. Bożenka, ale to już jest przeszłość. No, było, minęło. A ty jak się czujesz? Dobrze, no. Złego licho nie bierze. Gdyby nie ty, to nie wiem, jakby się to wszystko skończyło. No jak, no, z chłopaka zostałaby mokra plama. Ale mieliśmy szczęście, że tam takie półpiętro było. A ty, powiedz mi, jak to wszystko przebiegało? No normalnie. Rozmawiał z tobą przez telefon. Stał na krawędzi dachu, ja przyszedłem. No ale nie mogło nam się nic stać, bo spadliśmy na takie półpiętro. Dobrze, że tobie się nic nie stało. Marzena rozkleiła się nad losem świra, a powinna jak najszybciej o nim zapomnieć. A ja cieszyłem się, że nie połamałem się przed walką z ryżem. O, chciałem może tu miejsca troszeczkę. Proszę bardzo. Chciałem zastawić ten sprzęt. A co, gra pan? Nie, to syna i przekleństwo całej kamienicy. Jak co? No tak to, bo syn gra w jakiejś kapeli punkowej, ale ćwiczy w domu. Wraca wieczorami i zaczyna rzępolić. Powinien pan się cieszyć. Młodzi dzisiaj mają tak mało pasji. Proszę panią, jak cieszyć? Ja spać nie mogę. Sąsiedzi walą w sufit, w kaloryfery. Nie, no ja muszę coś z tym zrobić. A nie może się pan z synem dogadać? No próbowałem się z nim dogadać. Mówię, kurde, weź załóż jakieś słuchawki, ścisz to. No i co? No nic, on sobie z tego nic nie robi. No powiedziałem mu, że jak znajdzie sobie jakieś miejsce, gdzie będzie mógł ćwiczyć, to przyjdę do was i odbiorę to. Nie, proszę pana, nie możemy tego przyjąć. To jest syna. Proszę panią, To ale... nie jest pana własność. Nie, no ale to ja kupiłem to, proszę zobaczyć, tu jest gwarancja i tu jest faktura. No powiedzcie, ile za to dacie? W pierwszej chwili myślałem, że to jakiś nawiedzony tatuś. Ale po tym, co mi opowiedział, zacząłem mu współczuć. To chyba jednak jego syn był nawiedzony. A ten co? Król szosy. Cały chodnik zablokował. A, jeszcze mu dupa wystaje na jezdnię i zablokował wjazd do parku. Sprawdź go. 0084. Przepraszam, 00. Sprawdź mi właściciela samochodu po blachach. Podaj numer. WN 558664. Daj mi chwilę. Jasne. Ty, otwarte jest. Uważaj. Cholera wie, o co w tym chodzi. 08400. Jestem. Mam już numer, notuj. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chciałbym to opchnąć. A, no to od razu panu mówię, że w grę wchodzi tylko zastaw. Mamy tego sporo. No ale sprzęt pierwsza klasa. No tak, ale klienci patrzą głównie na cenę. No dobra, no to ile za to dostanę? No najpierw muszę sprawdzić, czy działa. No szmelcu bym nie przyniósł. No to dlaczego chce się pan tego pozbyć? Fura mi nawaliła i potrzebuję kasy na naprawę. Dobrze, sprawdzimy i wycenimy. No ale po co te ceregiele? Widzi pan, że kamerka pierwsza klasa. Dobrze, to zajmie tylko chwilkę. Mamy profesjonalny sprzęt. W przypadku elektroniki trzeba było bardzo dobrze sprawdzać przyjmowany towar. Głównie po to, żeby nie słuchać później pretensji od nabywców takiego sprzętu. Marta i Wojtek bardzo przeżywali reakcję swoich ojców na to, że chcą być razem. Oboje czuli się z tym źle. Nie mogę pozwolić na to, żeby manipulował moim życiem. No ale co masz zamiar z tym zrobić? Obywałem się bez niego przez tyle lat, więc i teraz sobie poradzę. Mój ojciec też mi ciągle truje. Nie jest zazdrosny, w końcu jesteś jego oczkiem w głowie. Dobrze wiesz, że tu nie chodzi o zazdrość, tylko o ciebie. No ale co ja mu zrobiłem? Ty nic. Ale twój ojciec owszem. Słuchaj, on jest gruboskórny, ale nie jest zły. Skąd wiesz, że nie jest zły? Przecież prawie go nie znasz. Nie jest zły! Nie musisz się od razu na mnie wyżywać. Przepraszam.
Nie kłóćmy się o nich, właśnie o to im chodzi. Kamerka również działa. Dobra, w takim razie mogę panu zaproponować 100 za kamerkę i 5 dyszek za radio. To jest towar pierwsza klasa. Tak, ale używany. Ja sprawdziłam, takie chodzą za 450-500 zł. No dobrze, w takim układzie proponuję panu 150 za kamerkę i 5 dych za radio. Co daje nam łączną kwotę? 200 zł. Może chociaż 250. No niestety, ani grosza więcej. To jak? No dobra, skoro i tak spędziłem tutaj pół dnia. No okej. W takim razie poproszę pański dowód. Koleżka za 2 paczki to za bardzo nie poszaleje z tym remontem fury. Sprzęt był dobry, ale teraz takie rzeczy są dosyć tanie. No i Lombard też musi zarobić. Sprawdzenie numerów rejestracyjnych pozwoliło na ustalenie właściciela porzuconego samochodu. Policjanci wezwali go na miejsce, gdzie stało auto. Tak się parkuje samochód? Przecież tłumaczysz, że to nie ja. No ktoś mi musi go w nocy tutaj Nie mamy żadnego zgłoszenia kradzieży. No to dopiero od was się dowiedziałem. Trudno to zrozumieć, co? Tak, trudno to zrozumieć, że niby złodziej ukradł samochód, żeby za chwilę go tak zostawić. No wachę miałem mało, no. Wracałem wczoraj wieczorem z trasy. Proszę pana, pan jest właścicielem, pan No i zapłaci co? mandat. Jaki mandat, ludzie? Całą noc z domu się nie ruszałem, no maturę poświadczy. Ktoś mi tutaj karnął się na mój samochód, a ja mam calować? Panie. Okej, mamy 2 wyjścia. Płaci pan za niewłaściwe parkowanie albo za odholowanie samochodu. Jakie holowanie, zaraz go zabiorę. Czyli mandat. Niewłaściwe parkowanie to wykroczenie. Panie, no jak z wami mam rozmawiać? Drukowanymi czy morsem? Zajeb mi furę, nie rozumiecie? Ale my nie mamy żadnego zgłoszenia. No to teraz oficjalnie zgłaszam kradzież, wy notujecie i macie wynik. Może być? No dobra. Niech pan sprawdzi, czy w środku wszystko gra. Auto przez całą noc było otwarte. No przecież tak bym go nie zostawił, nie? O kur... No tak, nie ma radyjka, kamerki. No to, panie władzo, teraz nieodwołanie zgłaszam kradzież. Proszę, dowodzik. Dziękuję. Okej. O której pan wczoraj wrócił do domu? Adek i Marzena szykowali się do zamknięcia Lombardu. Tymczasem dla obojga ten dzień miał się skończyć miłym akcentem. Dzień dobry. Dzień dobry. Gotowy na wieczorne balety? Jakie tam palety? No co ty? Idziemy do kina na kolację i tyle. To nie trenujesz dzisiaj? Dzisiejszy wieczór poświęcam Alince. Na stule zabronił mu trenować dzień przed walką. Do tego ten wypadek. Musi trochę odpocząć. No tak, dlatego wracamy wieczorkiem do domu grzecznie. No i niestety rączki na kołderkę i... Lulu. Już to widzę. Seks będzie po walce. Nagrodę. No, ty sobie nie wyobrażaj za wiele, co ty myślisz, że ja twoją nagrodą jestem? A kim jesteś, przepraszam? Po walce to będzie kroplówka w szpitalu, a nie seks. Dobra, to w takim razie my się zmywamy. Dobry wieczór. Marzenka, zamykasz? Dobry wieczór. Witam serdecznie. Cześć. Ciao. Celowo zmyliśmy się z Aliną z Lombardu. Wiedziałem, że Marzena ma dużo do wyjaśnienia z mężem i dobrze, bo widać było, że męczyła ją ta sytuacja. Przepraszam. Przepraszam, nie powinienem zostawiać cię samej w tej sytuacji. Wybaczasz mi? Dobrze, że jesteś. Wiem o tym całym, Iwo. Wiem, co się stało. Wybacz mi. Naprawdę nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, że ten chłopak jest chory. Myślałem, że... Przepraszam cię. Nie powinnam była do tego dopuścić. Kazimierz bardzo przeżywał poranną sprzeczkę z Martą. Próbował skontaktować się z córką, żeby spokojnie porozmawiać. No popatrz, tak późno, a jej jeszcze nie ma.
Daj jej spokój. Nie męcz jej. A właśnie, że będę męczył. Zepsuję jej każdą randkę z tym gnojem. No i co chcesz przez to osiągnąć? Chcesz, żeby cię znienawidziła? Jeszcze mi podziękuję. Nie byłabym tego taka pewna. Ona nie wie, co robi. Ona nie wie, co to są za ludzie. Wiesz co, człowiek uczy się na błędach. Może ona musi popełnić błąd, żeby coś zrozumieć. Becia, i dlatego chcę ją przed tym uchronić. Kasiu. No nie odbiera. Daj jej spokój, nie męcz jej. No ale co się dzieje z tą dziewczyną? Chyba wyłączyła telefon. Zaczynałem poważnie martwić się o Martę. Nigdy wcześniej nie zdarzało jej się tak zachowywać. Ten chłopak miał na nią zły wpływ. Marta nie pojawiła się w domu przez całą noc. Beata i Kazimierz od rana próbowali nawiązać kontakt z córką, ale bezskutecznie. No i co? No nic, ciągle włącza się sekretarka. Nic. Ja dzwonię do Atka. O, cześć, Adek. No cześć, tatuś. Słuchaj, jest u ciebie Marta? Nie, a co? No wiesz, nie nocowała dzisiaj w domu i nie ma z nią kontaktu. Pokłóciliście się? Powiedziałem jej kilka słów, ale nic takiego. To może robić na złość. Może. Pogadamy kiedy indziej. Cześć. Łatka nie ma. Nie wiem, co ona wymyśliła. Zaczynam się martwić. Kaziu, Tak. zadzwoń do Korynta. No jeszcze tego brakuje. Po co? No, może nocowała u Wojtka. U Wojtka. Jeszcze tego by brakowało. No, ale oni są dorośli, Kaziu. No proszę cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Przesyłka do pani? A co to jest? Nie wiem. Witam konkurencję. No, dzień dobry panu. Ma pan jakiś kontakt ze swoim synem? Co to za pytanie? Moja córka nie nocowała w domu. Może pański syn coś wie na ten temat. Dziękuję. Dziękuję Do bardzo. widzenia. Do widzenia. Wie pan? No i co mówił? Nic nie wie. A ten jego syn ma swoje mieszkanie. No, ale adresu oczywiście nie podał. Powiedział, że to sam załatwi. No i powiedział coś jeszcze? Ach, można oszaleć przez te dzieciaki, no. Powiedział, żebym lepiej pilnował swojej córki. Cham jeden. Ale bezczelny jest. Bezczelność tego faceta nie znała granic. Nie dość, że jego synek uwiódł mi córkę, to jeszcze słyszałem pretensje pod jej adresem. Dobry? Dzień dobry. Czym możemy pomóc? Szukam czegoś na prezent dla kumpla. Jakiegoś gadżetu do auta, nawigacji, rejestratora, coś takiego. Zapraszam, tutaj mamy tego typu sprzęty. Proszę. Wie pan, przyjechałem do Lombardu, bo liczyłem na jakiś markowy sprzęt w dobrej cenie, a to są takie raczej średnie rejestratory, nie? Ale wszystkie mają takie same funkcje. Funkcje tak, ale liczy się jakość nagrania. A pan, przepraszam, nie wiem, będzie robił jakiś film oscarowy, czy co? Nie, chodzi mi po prostu o to, żeby one dobrze działały w każdych warunkach, a ta w nocy jest bezużyteczna, bo nie ma diody, a ta z kolei po prostu słabą rozdzielczość. No to może zaproponuję panu coś z nawigacji. A ma pan coś naprawdę dobrego? A mam. Wie pan, nie chcę kupić byle czego na prezent. Proszę. Przecież tak, te nawigacje to taki, powiedziałbym, awaryjny plan. Teraz to wystarczy dobrą aplikację ściągnąć, nie? A może pokaż panu tą kamerkę, co ten chłopak wczoraj przyniósł? Ale przecież ona jest pod zastaw. No on chciał sprzedać, to ty chciałeś wziąć pod zastaw. No, w sumie tak. Dobra, pójdę po nią.
Proszę To bardzo. już wygląda lepiej. Jakby pan był zainteresowany, to po prostu zadzwoni do klienta i zmienimy umowę. Okej. Czyli podoba się panu, tak? No, zależy od ceny, ale tak. Dobra, to ja zadzwonię. Klient nasz pan. Czasami warto było zadać sobie trochę trudu, żeby zadowolić nabywcę. Wcześniej czy później to procentowało. Zgodził się. Za ile? No, powiedzmy jak dla pana 350 zł. No, byłem przygotowany, szczerze mówiąc, na trochę niższą cenę. No ja rozumiem, ale taki sprzęt kosztuje w salonie co najmniej 5 stówek. Okej, ale tutaj tak czy inaczej muszę chociażby kartę jeszcze dokupić. No akurat karta jest, 16 giga. Brzmi to nieźle. Ja bym ją wziął, tylko jeżeli mógłbym się upewnić, że wszystko działa jak należy. Czy już sprawdzałem, ale jeżeli pan chce, to proszę bardzo śmiało sobie sprawdzić. Okej. Tu są jakieś nagrania. Widzę jeszcze poprzedniego właściciela. No, widzę, że się pan zna, to z usunięciem nie będzie problemów. Właśnie nie da się usunąć. Mam z tym problem. To jest jakiś wypadek nagrany. Jaki wypadek? Co? To jest straszne. Jest coś dalej? No dobra, to jakaś pewnie stara sprawa jest, a poza tym nie nasza broszka. A jeżeli to jest zapis jakiegoś przestępstwa? To nie jest stare nagranie, jest data. Tak czy inaczej mamy nagranie, którego nie da się usunąć, jak się nie zna kodu. Ten dobry sprzęt tak ma. Myślałem, że trzeba jakieś specjalne oprogramowanie wgrać. Bo trzeba to specjalnie zaprogramować, ale najwidoczniej poprzedniemu właścicielowi zależało na tym, żeby mu się coś przypadkiem nie usunęło. No dobra, i co teraz? Wiesz co, to może zostaw kartę tutaj, a panu spuść z ceny. Ja tak czy inaczej muszę znać ten kod, dlatego że nowa karta mi nie pomoże, bo za każdym razem będę miał ten problem, będzie mnie pytać o ten kod. No dobra, przyjdzie klient, to wszystkiego się dowiem i od razu dam panu znać. To ja może zostawię swój numer telefonu po prostu i da mi pan znać, okej? Okej. Niby prosta transakcja, a cackaliśmy się z tym jak matka z łobuzem. Nie lubię takich spraw. Zarobek mały, a zachodu przy tym tyle jak przy sprzedaży domu z lokatorami. W Lombardzie pojawił się klient narzekający na syna, zakłócającego ciszę nocną. Jak syn zobaczył, że nie żartuje, to dostał takiego powera jak F-16. A, i co, znalazł miejsce na próby? No tego samego wieczoru jeszcze gdzieś poszedł szukać i z kim się tam dogadał. No czasami warto postawić sprawę na ostrzu noża. No, fakt. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to się skończy. Dziękuję bardzo. Tak, zapraszamy. Dziękuję nie tylko bardzo. z gitarą. Do widzenia. Do widzenia. Pomogę. Proszę bardzo. Jeszcze raz do widzenia. Do widzenia. No i czego pan tu chce? Nie pomylił pan adresu? Tadek, nie zaczynaj, nie przyszedłem do ciebie. Ale grzecznie, bo na jednej poręczy się nie ślizgaliśmy. Co tak nerwowo, chłopcze? To po co pan tu przylazł? Może po to, żeby naprawić grzeszki synka, co? Ty, od Wojtka to ty się Wal. Tak, to niech on się odwali od mojej siostry, bo jak go któregoś razu dopadnę, to nie ręczę za siebie. Panowie, to nie jest miejsce do takich rozmów. Pani ma rację. A ty, Adek, hamuj. Posłuchaj, jeszcze raz mnie tykniesz, jak cię chlasnę w cymbał. O, już pan jest. No właśnie sobie tu tak miło gawędzimy. No to jeszcze sobie pogawędzimy u mnie w biurze. Adek, zamknij. Dobrze. Co on sobie wyobraża, ty? Przychodzi jak do siebie, jeszcze pyszczy. Nie denerwuj się tak. To jest oznaka słabości. Ja się cieszę, że w mazak nie dostał. No nie przesadzaj. Twój ojciec go zaprosił, widziałeś sam. Pewnie będą rozmawiać o parze zakochanych. Wiesz co, czasami to ja w ogóle nie rozumiem ojca, no. No i co? Dowiedział się pan czegoś? Niczego Wojtek nie odbiera. No to nie był pan u niego w mieszkaniu? Byłem. Nawet przypadkowo klucze miałem. Pusto. Cholera, no. A pan jest pewny, że oni są razem? No a jak? Marta sama nie wykręciłaby takiego numeru. Sugeruje pan, że to pomysł mojego syna? Nie wiem, ale to nie jest normalne zachowanie, przynajmniej dla Marty. Ach, nie ma co czekać. Trzeba to zgłosić na policję.
Bez przesady, bez przesady. Co bez przesady, bez przesady. A jednak pan przyjechał do mnie, tak? Bo narobił pan paniki. Marta wie, że się denerwujemy. Dałaby znać, co się dzieje. No, takie rzeczy się nie zdarzały do momentu, kiedy poznała tego pańskiego synalka. To raczej ona jemu zawróciła w głowie. Aha, akurat miałaby komu. Do tej pory to był mądry facet, ale w końcu dostosował się do jej poziomu. Korynt, radzę nie kończ, bo pożałujesz. Twój synek już mi groził. Widzę, że to u was rodzinne. Bajerantka i 2 zbiry. Coś ty powiedział? Chamie jeden ty. Co ty mnie chamie będziesz? Chamem będziesz? Co wy robicie? Tak nie można. Klienci słuchają. To mnie denerwuje. Tatuś, zaraz jak go wywalę na zbity pysk, to ujrzy poprzednie wcielenie. Przestań, ty też. Do klientów, proszę bardzo, do klientów pan idzie. Wejście Marzeny pozwoliło nieco ostudzić emocje. Dobrze się stało, bo inaczej Korynt chyba zbierałby zęby z podłogi za obrażanie Marty. Nie ma co. Jadę na policję zgłosić zaginięcie. Tylko niech pan z mojego syna nie zrobi jakiegoś porywacza. To już ich sprawa, jak oni to potraktują. No. A ten jak zawsze niereformowalny. Do widzenia. Tatuś, co ty wymyślasz z tą policją, no? Narobisz wstydu sobie i Marcie. Adek, wiem, co robię. Ale ona nie ma 10 lat, za bardzo się o nią martwisz. Adek, jak ty siedziałeś w areszcie, też się o ciebie martwię. Przepraszam cię bardzo, to nie jest to samo. Dokładnie to samo. Dzięki mnie i moim staraniom wyszedłeś z paki, wiesz? No, więc mnie teraz nie pouczaj, Ale synu. nie mam zamiaru cię pouczać, sam bym tego Korynta najlepiej zlał, no. Ale przecież Marta wie, co robi, żadna krzywda jej się nie dzieje. No. Właśnie tego nie wiemy. I dlatego jadę na policję, rozumiesz? No, a teraz pilnuj interesu. Dobrze. Ojciec jak zwykle przesadzał z tym zamartwianiem się na wyrost. Wiem, że zrobił wszystko, żeby wyciągnąć mnie z pudła, ale wyszedłem tylko dlatego, że na lapku było wszystko nagrane. Czarno na białym. Do Lombardu przyszedł chłopak, który zastawił samochodowy rejestrator. Po telefonie od Adriana miał nadzieję na dodatkowy zarobek. No i co się urodziło? No urodziło się, mamy kupca na twoją kamerkę, tylko potrzebujemy kod do usunięcia nagrań. Jaki kod? To ty powinieneś wiedzieć, to twój sprzęt. Musiałbym poszukać. Może mam w domu, ale nie kojarzę. A nie kojarzysz też nagrania z wypadku z taksówką? Takiego nagrania. Jaką taksówką? Na kamerce jest nagranie wypadku. Ale ja nic nie wiem o żadnym wypadku. Może ojciec korzystał z auta. No dobra, no to nie jest nasza sprawa, chodzi tylko o ten kod do usunięcia nagrania. No ale samo powinno się usuwać. Ale się nie usuwa, no chcesz sprzedać sprzęt czy nie? Bo ja wiem, że tak mi w sumie nie zależy. Niech zostanie jako zastaw. Ej, koleżko, ty coś kombinujesz. Kamerka zostaje w zastawie. Nikt nie zostaje, bo rozwiążemy umowę. Ale mi się śni, umowa jest umowa. Coś mnie tknęło, żeby wycofać się z tej transakcji. Ten sprzęt musiał być lewy, no i gość zachowywał się podejrzanie. Słuchaj, oddajesz nam kasę i zabierasz ten trefny towar. Nie mam kasy. A nawet jakbym miał, to bym ci grosza nie dał. To coś innego w zastaw musisz dać. No ale ja mam umowę. Pocałujcie mnie w dupę. Słuchaj, na przyjemności trzeba sobie zapracować, wiesz? Nie, ja dzwonię na policję. Trzeba wyjaśnić sprawę tego wypadku. Nie macie prawa, to jest karalne! Zatrzymanie obywatelskie. Nie macie prawa! Policja to oceni. Puszczaj, Udam, że tego nie słyszałem. Masz ostatnią szansę, żeby się z nami dogadać. Ty. Adek, puszczaj go! Bezgrzeczny? Troszeczkę gościa poddusiłem, ale to chyba z przyzwyczajenia po treningach. Poza tym sam był sobie winien i nic mu się nie stało. Wstawaj. To jest kradzież! Sam chciałeś tak rozwiązać sprawę. Dobra, powiedzmy, że prowizję ci daruję. Podpisujesz umowę. Co, myślisz, że będziemy kwita? Że się doigrasz. Dobra, najpierw podpisz, a później możesz planować zemstę. I co, puścicie mnie? Tak, puścił. To ten. Policja, dokumenty, proszę. Mówiłeś, że mnie puścisz! Żartowałem. Lewa, ręce do tyłu. Ręce! Druga. Leżysz, leżysz. Poradzisz sobie?
Wstawaj. Odej, przypilnuj go. Musiałem oddać tego łebka w ręce policji. Przez takich złodziei lombardy mają złą sławę i tracą zarekwirowany towar. Nie mogłem sobie pozwolić na straty. Dzięki, zrozumiałem. Dyżurny potwierdza kradzież samochodu. Auto się znalazło, ale wyczyszczone ze sprzętu. No tak, jest radio. No to wtopiłeś, koleżko. Nie jesteśmy koleżkami. Racja, to potraktuję cię jak obcego. Jeszcze na tej kamerce jest nagranie wypadku. Powinien pan to sprawdzić. Zobaczymy, co to i się tym zajmiemy. Tam widać poszkodowaną osobę. Ale to nie byłem ja! Cisza! Idziemy. Akcja nabierała tempa. Miałem nosa, żeby usadzić tego cwaniaczka. Byłem ciekawy, po co ktoś trzymał takie nagranie w swojej kamerce. Poszkodowany musiał zidentyfikować odzyskane sprzęty, aby mogły posłużyć jako dowody w sprawie. Panie władzo, co to za praktyki ściągnąć mnie tutaj nie wiadomo po co? Przepraszam, ale ja mam swoje zajęcia i nie jestem na każde wasze zawołanie. A my jesteśmy? Chodzi o rozpoznanie tych rzeczy. Chyba lepiej, że przyjechał pan tutaj, niż na komendę. Tam są kolejki, trzeba czekać. Niepotrzebna troska. To pana rzeczy? No tak, moje. Kwity pan ma? Nie przy sobie, ale owszem. No to bez wizyty na komendzie się nie obejdzie. Dowiezie pan kwity i po wszystkim. Sprzęt dostanie pan po zakończonej sprawie. O, do tego czasu to chyba się zestarzeje. Taka procedura. Ale na słowo dziękuję, to mógłby się pan szarpnąć. Jak będzie za co, to na pewno podziękuję. Kazimierz był na policji zgłosić zaginięcie córki. Nie był jednak zadowolony z tej wizyty. Nie no, to nie do przyjęcia. Człowiek wychodzi z siebie, a oni to mają gdzieś, no. No i co, przyjęli zgłoszenie? Ty wiesz co? Ten Glina na dyżurze powiedział, że jak taka ładna dziewczyna i znika z chłopakiem na noc, no to chyba normalne. Wiesz co? No nie bezczelny typ? No może normalne u niego w rodzinie, ale nie u nas. No ale co, przyjęli w końcu zgłoszenie, czy nie? No przyjęli, ale co dalej zrobią, to nie wiadomo, no. To wiesz co, może zadzwoń do tego policjanta, do tego, wiesz... Wijasa. No. Już dzwoniłem. No to może on coś pomoże. Może. O, dobrze, że pan jest. Witam. Właśnie rozmawialiśmy o pańskich kolegach. No i co, udało się coś działać? Będą szukać. Witam. Po prostu, no, nie widzieli na razie w tej sprawie żadnego zagrożenia. Panie Darku, to co musiałoby się stać, żeby zauważyli, co? No właśnie. Spokojnie. Pogadałem z dyżurnym i wysłaliśmy do patroli taką bezpośrednią informację o nadanie priorytetu sprawie. No, teraz powinni potraktować to poważnie. No, oby tak było. No to dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No może coś załatwię. Oby. Rozmowa z tym policjantem nieco podniosła mnie na duchu. Bo po tej pierwszej wizycie na komendzie miałem ochotę napisać skargę. Nie można tak traktować ludzi w potrzebie. Dzięki. Będzie działał na pewno. Mam nadzieję. Trzymaj, Marzenka. Zamkniesz tutaj sama, wszystko ogarniesz, bo ja muszę Tak. lecieć. Tak, a gdzie? No przecież walkę mam, nie? A, no tak, no to chyba nie mam wyjścia, nie? No. Tylko słuchaj, nie mów nic ojcu, bo on i tak już ma spięty poślad z powodu Marty. No jestem pewna, że jak zobaczy twoją twarz po walce, to się sam zorientuje. Hola, hola. Ryży będzie wyglądał jeszcze gorzej. O, jaki ty jesteś pewny swego. Słuchaj, Marzenka, ja trenowałem z najlepszymi. A poza tym to jest sprawa honorowa. A, ten wasz honor. No tak się zastanawiam, że jeżeli może jak wygram, no to spróbuję swoich sił w zawodowym MMA. Ryży to jest taka przystawka na śniadanko. A jak przegrasz? A jak przegram, to znaczy, że się do tego nie nadaje. Jeszcze nie. Marzena traktowała moją walkę z przymrużeniem oka. Nieważne. Mi był potrzebny solidny trening i doświadczenie. A gdzie je zdobyć, jak nie na ringu? Dzięki nagraniu ze skradzionej kamery policji udało się zidentyfikować taksówkarza, który potrącił kobietę. Starszy aspirant Marcin Dolny złożył wizytę sprawcy wypadku.
Nie chcę zamawiać kursu. Dlaczego pan chce? Pogadać. To do konfesjonału. A pan był po tym wypadku? W jakim wypadku? O czym pan mówi? Przecież mówiłem, że zapłacę. Do 1000 mi jeszcze brakuje, a stoję tutaj godzinę i nic. O czym pan mówi? A pan? Kim pan jest? Policja. O kur... Zakablował. Kto? No ten gnój, co wszystko nagrał i chce ode mnie kasę. A skąd pan w ogóle wie o wypadku? Ktoś pana szantażuje? No tak, ale przecież tej babce nic się nie stało. No mów jak było, to może uda ci się wynurzyć głowę z tego szamba, w które wpadłeś. Wiozłem pasażera. Strasznie mu się śpieszyło na pociąg. Piłował, żebym się śpieszył, żeby szybko. A ta babka mi tutaj wyskoczyła przed maskę, a on jeszcze bardziej. Zapłaci podwójnie. To ja po prostu zobaczyłem, że ona się podnosi i pojechałem. To miał pan pecha. Gnój mnie nagrał i przyszedł po kasę. To trzeba było zawiadomić policję. Ale jak policję? Ja stracę prawo jazdy, koncesję. Nie będę miał jak żyć. Za co żyć? Masz jakieś namiary na tego szantażystę? Zostawił mi numer telefonu. To dzwoni i powiedz, że masz kasę. Ale mi brakuje, nie mam tyle. Dasz mu tyle, ile masz. Dzwoń. A daruje mi pan tamto? A wyglądam na przekupkę z targu? Dzwoń. Adek przyjechał do klubu Pawła na stuli wcześniej niż powinien. Przeżywał czekającego starcie, więc chciał się skoncentrować przed walką. No witam, witam. Witam. Widzę, że trochę osób będzie. Zaprosiłem kilku znajomych. Od ciebie pewnie też ktoś będzie. No, wpadnie paru A kumpli. ta twoja panna? Będzie. Miałbyś widzów, gdybyś przeszedł na zawodowstwo. Tak myślisz? No, jesteś niezły. Pokierowałbym twoją karierą, no ale najpierw musisz pokonać Ryżego. No chyba we śnie. Co ona tu robi? Jak to co? Cię. Myślisz, że to ci w czymś pomoże? I tak dostaniesz bęcki, kolego. W mordzie to ty zawsze być mocny. Tak? A teraz zobaczysz inną moc. Ej! Panowie, do szatni. No, co tam? Mam kasę. Goliłeś kilku frajerów, czy magiczny taksometr? Po prostu zabrałem z nocnej zmiany. Ale to już bez wtopy, co? Jaką mam gwarancję, że jak gdy dam ci te pieniądze, to wszystko się skończy? Masz moje słowo honoru. To jest jednorazowa akcja zresztą. To mi nie wystarczy, twoje słowo honoru. Chciałbym chociaż kartę z kamerki. Płacisz, czy mam wysłać filmik gliną? Spokojnie, chciałem tylko się To nie dogadać. tylko płać. Widzę, że jednak jesteś na każde zawołanie. Ale o co chodzi? Wsiadaj. Wsiadaj mu. Nie tam. Wsiadaj. Ręce do tyłu. Ja się zasrańcu kamerkę odzyskuję. Zatrzymuję złodzieja samochodu. A ty się w szantażystę zabawiasz? Nie, panie! Taksierz jest przestępcą. Przecież chciałem wam go wydać. Za późno. A pana niedługo widzę na komendzie. Rozumiemy się? Tak jest. Idziemy. Dobra, koniec kręcenia dupą, zjeżdżaj. Grzecznie dodam, co? To dam, jestem grzeczny. Panowie, walka jest czysta, zgodnie z regułami. Walka trwa 3 rundy 5-minutowe. Stuknijcie się rękawicami na znak walki fair play. Fight! Stop. Palce w oczy? Nie udawaj. Możesz walczyć? Tak, mogę. Fight!
tym samym czasie Kazimierz i Beata odchodzili od zmysłów z niepokoju. Marta nadal nie dawała znaku życia, a oni czuli się przygnębieni i bezradni. Spokój. Coś się mogło stać. Kamień w wodę. Musiało się coś stać. Mam złe przeczucie. Nawet tak nie myśl. Słuchaj, ja znalazłam notatnik w jej pokoju. Tu są numery jej znajomych. Może by po prostu podzwonić. Można spróbować, no. Ale powiedz, czy ona nie zwariowała? No, może nam chciała przez to coś powiedzieć. Znam lepsze sposoby. Co się stało? Coś niedobrego. Właśnie dlatego przyjechaliśmy. To jest detektyw z zaprzyjaźnionego biura. Jest zdania, że trzeba działać. Ale dlaczego detektyw? Dlatego Ja dostałam dzisiaj taką samą kopertę. dowód Wojtka. Ktoś przysłał? Kurier się dostarczył. Dowód Marty. Usiądźmy na chwilę, zadam państwu kilka pytań. Dobrze, proszę, zapraszam. Halo? Następnym razem to będą ich palce. Kto mówi? Twój największy koszmar. Halo, co to ma znaczyć? Szykujcie kasę, chcę cię jeszcze zobaczyć. Co się stało? Co się dzieje? Porwali ich. Co? Powiedzieli, że następnym razem przyślą palce. Panowie, ale o co chodzi? To jest prywatny klub, sparing towarzyski. Proszę nam nie utrudniać pracy. Trochę znajomych twarzy widzę na widowni. Ale o co chodzi? Artykuł 258. Coś to panu mówi? Nic. Ten tutaj jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej z użyciem broni. A na pozostałych prokuratura cały czas zbiera kwity. Nic o tym nie wiedziałem. Nie musiał pan wiedzieć. Wygrałeś się, Leszczu! Nie podziękuj pieskom, że przerwali walkę. Zobacz na swój ryj, dostałeś mazak, przegrałeś! No chodź! Dobra, weźcie go! I panienkę też! Nie, Adek, pomóż mi. Adek, nie pozwól, żeby mnie zabrali. Adek, kocham cię, słyszysz? Naprawdę, kocham cię, Adek! Naprawdę! Adek! W następnym odcinku Kazimierz i Beata są przerażeni losem ich córki. Nie płacz, Becia. Odzyskamy ją. No jak się nie uda, Kasiu? Uda się. Już moja w tym głowa. Porywacze czekają na dostarczenie okupu za porwanych Martę i Wojtka. Co ona tu robi? Nie było mowy o dwójce. Ale się nawinęła, to ją przy okazji zgarnęliśmy. Ale zlecenie mieliśmy tylko na chłopaka. Ziutek zaskakuje Angelikę. Bonjour. Pan Ziutek? No jak na prawdziwym wybiegu. A jak? U nas w rodzinie modeling ma się we krwi. Zdesperowani rolnicy muszą zastawić sprzęt z powodu afrykańskiego pomoru świń. Jakieś problemy z gospodarstwem? Zawsze można wystąpić o dotację. Panie, no nie o to chodzi, no we wsi świńska zaraza. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.